short, just think about the middles, because we didn't speak about the middles. Szybko na temat środkowych. I insist that the middles has to be in the air while setter has the ball in his hands. Trener nalega na to, zaczynamy od środkowych, że trener nalega aż i wymaga, żeby środkowy był już w powietrzu, jak rozgrywający ma piłkę na rękach. Żeby już był w powietrzu. I'm talking about primo tempo near. Mówimy o pierwszym tempie blisko. Nie jeśli chodzi o bazę 7 czy o shoota. Not the ball off the net. I też nie jak są piłki od siatki. So when the ball is near the net with nice parabola, with the possibility to have a positive or perfect reception, they have to be in the air already. With their velocity, they have to make the opponent's middle choose or to jump or to lose the point. Because if we are there, first of all, you are helping your setter giving you the ball, because he can see you. He can see that you are there, so it's easier for him to give you the ball. Second thing, if the ball is not perfect or low, you are already there, so you can take it away fast. Third, you are robbing or you are stealing the time from the opponent's middle. Because if he's reading the time that he has to arrive with his hands, the ball is already went away. So if they are with the feet, when you stop and make a pause on your video, and you see that the setter has the ball in his hands and he's still here, that's late. Now, I'm not saying they cannot put the ball on the ground either way. They can. But they will get the guy jumping, they will get the guy helping, so he will find himself almost with the 4 hands over there. They will wait, because they can do that reacting after the set, and they can arrive to go a double left or right if the setter chooses to go front or back. So they will arrive everywhere. If you are there like this, and you're taking the ball fast, and you're scoring all the time, it puts the opponent's middle in the tough spot, because he's like, well, if I'm reading, I will not see the ball. So you make him, with your velocity, you are making him choose. So that's why I want them always to be there fast. Yesterday, for example, Urbanović was coming late, which is unusual, because he was one of the guys who was usually always over there in the practice. But then in the game, yesterday wasn't. And what they did, they would just move a little bit with the middles near where he was, but never jumping. Never. And they were there. And that's why 2 times he get the ball and they jumped and they blocked him after, because he was late. And then Bieniu came in, he came faster, and then obviously Bieniu is Bieniu. He's one of the best attackers in the world in the middle, so they just jumped, and we had 1-on-1 in the endings of the tiebreak because of that. So that's why I want them always to be there and to arrive fast in order to to take the ball faster, so the middle cannot react on time. Dlaczego trener chce, żeby środkowi byli tak szybko, żeby byli już w powietrzu, jak rozgrywający ma piłkę na rękach? 1, dlatego że stwarzają przewagę, łatwiej jest wystawić rozgrywającemu taką piłkę takiemu środkowemu. 2, wymusza na środkowych czy na całej linii blokujących, stwarza ogromne zagrożenie, gdzie jest znak zapytania, co się będzie działo. 2, jak jest piłka troszkę nawet źle wystawiona, jeżeli zawodnik środkowy jest w powietrzu, ma łatwiej, żeby tą piłkę nawet wepchnąć, nie wiem, coś z nią zrobić, niż jak jest spóźniony. No i 3, w momencie, gdy, jak mówił, jak zatrzymujecie Państwo pauzę, jak rozgrywający ma piłkę na rękach, a środkowy ma nogi na ziemi, w tym momencie też można łatwiej odczytać jego zamiary też całej linii atakujących, bo środkowy nie stwarza zagrożenia dla tamtych środkowych, jeżeli są w trybie czytania, czy tam w trybie read,
Wtedy jest łatwiej nawet dołączyć, jeżeli chodzi o jednego skrzydłowego czy drugiego, do pomocy, do wybloku. Dlatego wymaga od nich tego, żeby byli szybko. Przykład tam z wczorajszego meczu, Urbanowicz nie był tak szybko jak zawsze w powietrzu, przez to środkowi niemieccy, czy tam środkowy niemiecki był w czytaniu i przez to go 2 razy wyblokował. W momencie, gdy był Bieniu, czy jak wszedł Bieniu, stwarzał to zagrożenie i na koniec tej breaka mieli piłki porozgrywane na pojedynczym bloku. Więc dlatego taki jest powód, jeśli chodzi o środkowych, żeby wiadomo, że mogą skończyć piłkę środkowi, jeśli są spóźnieni, bo mamy też takich środkowych, ale chodzi o całą drużynę, żeby wymusić na przeciwnikach, żeby zrobili jakiś wybór. Jeżeli zrobią zły wybór, to będzie już dla nas, czyli dla drużyny atakującej będzie już na plus. This is late. To już jest spóźniony środkowy. To jest ten przykład właśnie. And you see, this guy jumped. So it is like we chose to jump with the middle, but he reacted after. If Greg in this position didn't give the ball to Bieniu, this guy would arrive to go to 2-man block left and right. Then Bieniu is Bieniu, he's 2 meters 10 and he can work the ball anyway. But ten środkowy skoczył do Bienia, mimo tego, że Bieniu był spóźniony, ale skoczył do niego po wystawie. Jeżeli Grzesiek by wystawił w prawo, w lewo, no to wiadomo, żeby to się skończyło podwójnym blokiem na prawym albo na lewym skrzydle, właśnie przez to, że Bieniu jest spóźniony. this is better. Tu już jest lepiej. Misiu, przepraszam Cię, że Ci bardzo czy moglibyśmy te 2 akcje obejrzeć? Ralenti? There is a question about to make those 2 actions ralenti. Bieniu and Greg are playing how many years together? A lot. And they are like one of the best tandems in like setter and middle. I saw this guy attacking from almost like a pipe, like almost from second line. So with 2 of them, I'm not going into it too much, if you know what I mean, because they are good at it. So I'm not even, my principle is that he's putting the ball on the ground, right? And the guys are jumping with him all the time. So yeah, he's trying to arrive faster, but anyway, he's taking off the attention of the middles either way. If he's late or if he's fast, it's always dangerous for the opponents, whether Poremba or Urbanovic are not. They are not a danger for the other side. So I want them to arrive there and to make them dangerous. If they don't, they will just stay there waiting to go left and right. So, but you are right, the ball is off the net and Ten mówi, że trener ma rację, że ona była ta piłka od siatki, że być może powinien troszeczkę, nie musi być tak szybko, ale oni są akurat taką dwójką, że grają, sami wiemy, od już tam lat razem bardzo dobrze komponują się. Jeżeli chodzi o samo pytanie, to być może tak, nie powinien być tak szybko. Tak jak był spóźniony, to nie było źle. Może tak. Ta druga akcja, tak jak trener powiedział, że okej, że musi być szybciej. Ta była, powiedzmy, eksklamatywa i niekoniecznie on musi być szybciej. Ale chodzi o sam pomysł tego, żeby środkowi stwarzali niebezpieczeństwo i żeby stwarzali, żeby zrobili tak, żeby środkowi tamtej drużyny cały czas byli gotowi na nich. Więc jeżeli chodzi o samo wykonanie techniczne, no to rzeczywiście nie było jakoś tak, że może tam nie zwrócona była do końca uwaga. Bo jak wiemy, Bieniu będzie niebezpieczeństwem z każdej odległości od siatki, w zależności od strefy, gdzie będzie, bo wiadomo, że jest jednym z najbardziej ofensywnych środkowych na świecie i przy nim będą się zatrzymywali, ale chce trener, żeby, jeżeli mówimy o Porębie czy o innych środkowych, żeby na nich wymusić to, żeby oni byli jak najszybciej. I cały czas gdzieś tam zwracają na to uwagę. as you can see, this is all the attacks with prima tempo near. I didn't save anything. I wouldn't put that as an example before. I just wanted to show you some examples of how I want them to be fast. This one maybe is also not perfect, it's transition, but it's not bad. So Poremba here has only, you see, only the time to do this. And yet, he managed to be in the air
while the guy has the ball in the To nie są wybrane akcje, tylko to są wszystkie pierwsze tempo blisko z iluś tam spotkań, to nie są żadne wybrane akcje. No i trener pokazuje, że właśnie była kontra i właśnie zmusza środkowych do tego, tak jak Poręba. Spadł, ale jeszcze zdążył być w powietrzu, jak rozgrywający miał piłkę na rękach i pokazuje i dobre przykłady, i złe przykłady. Czego od nich oczekuje? Być może to jest bardzo mała różnica, jeśli ogląda się to na wideo, ale to później w momencie, tak jak mówimy, jak robimy stop, czy oglądamy w ralenty, to wszystko wychodzi. late block. Coach, but I have a question. Yeah. But in your opinion, the most important is the tempo when he jump, or because when we see the Bieniu, when he spike, the ball finish in last meters of opponent. When the spike, Poręba, Urbanovic, they close the shot. So it's about the high over the net. Like Bieniu, for this reason, he's very good attacker because he spike Yeah, of course. high and long. But Poręba always trying to find the... That goes more to characteristics of an ability of the middle, the angles that he can use. Bieniu was always like that. I remember since we were playing against, when I was a coach of the national team, he was always searching to go over and searching for the 9 meter. Not much of the sharp angles. It was always like, you know, searching for the long and over the block. He's 2'9", he's jumping and he's really passing over the net really high. But that's, as I said, that's Bieniu. I cannot expect Poręba or Karol to have that kind of, I'm not saying they are not able to spike long, but they are maybe a little bit better in searching for the sharp angles than him, but the tempo for me is more important than the ability of them to go short or long. So I want them to be there in the air, as I said, because it's easier for the setter to give you the ball. I had troubles with the middles who were arriving late because I would be up, I would have the ball, and there was nobody there. I wouldn't see anything. I would just have to set the ball without anybody, you know. But if I had somebody who was already there, I would just leave it there, if you know what I mean. Ball is low, he's already here, so he can attack. If he goes up with the ball, with the low ball, he will find himself with the ball here. It's impossible to do anything. He's late, opponent's middle is jumping, and the ball is low. No chance of putting the ball on the ground. If he's like this over here, he can anticipate it before. That's why it's important for him to come earlier. Not too early, obviously, because then there is no time. But to come earlier in order to play it before the opponent's middle makes the block. Rozmowa na temat, czy chodzi o prędkość, czy o możliwości, bo też każdy z środkowych ma swoje jakieś tam właściwości czy charakterystykę, że ci umiał bardziej zaginać, Bieniu atakuje dalej. Była rozmowa między panami, czy ważniejsza jest ta prędkość, czy umiejętność tego robienia, ale tak jak z tego, co usłyszeliśmy, że trener bez względu na środkowego wymaga od nich, żeby byli szybciej, żeby rozgrywający wiedział, gdzie ma wystawiać piłkę, do kogo. No i po raz kolejny mówimy o tym stwarzaniu zagrożenia dla przeciwnika. There you go. Tu jest już Bieniu w powietrzu. This is the one. For example, I would do this. I would choose the list of the attacks, and then I will choose this one. This would be my first. If I prepare the attacks of the middles, this would be my first attack. This is what I want. Tego chce trener, to by był atak, który by był pierwszy na liście wybranych ataków. Teraz jest znaleziony, ale byłby na miejscu numer 1, jeśli chodzi o prędkość. Decided not to jump. He was in the read block. Po drugiej stronie Karol czeka. Bieniu, as you can see, you see how faster he is than in the game? O wiele szybciej teraz jest niż na meczu, a Karol zdecydował się poczekać na niego. Let's do it in the normal velocity.
Read block, okay? It's already here. And he gets the ball. W normalnym tempie jak to wygląda. Jak trener powiedział, no nie ma szans na to, że ciężko jest zablokować. This is what I want. I want them to be there, and then if he goes like a sharper angle, it's even better. But again, the tempo is more important than, because middles are attacking from all over the place. Often at move left, move right, transition, and it's difficult to say, okay, let's do the, usually position 4 is attacking from more or less 1.5 meters of the court. But middles are attacking sette, double chi, one, in, behind, you name it. And from all over the place. So it's difficult to say, okay, we will do the tactic for primo tempo. It's hard. So they have more ability from the middle of the net to go left and right. But if they are upstairs already, when the ball is inside the hands of the middle, then we have a much better chance of scoring. Czyli bez względu na bazę, na call, jak środkowi chodzą, bo sami wiecie, że zaczyna się od siódemki przez podwójny haczyk, in, x, bazę 2. Oni atakują na całej siatce, niż na przykład wiemy, że ten na lewym atakuje z lewego i to jest gdzieś powiedzmy metr, czy jakiś tam odcinek siatki. Środkowi atakują na większym tym odcinku i dlatego trener chce, żeby bez względu na to, jaka to by był call, czy były zamienione, czy nie, żeby już byli w powietrzu, że to stwarza więcej możliwości dla środkowego.